Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień 6 maja 2023 roku przejdzie do historii jako dzień zarówno żałoby narodowej, jak i dzień wielkiego skandalu. Ja bym powiedział, że jest to dzień upadku świata, dzień, w którym wielu przywódców z całego świata będzie składało hołd i oddawało honory królowi Karolowi III, przedstawicielowi najbardziej zbrodniczego narodu w historii naszych dziejów. Większych zbrodniarzy niż Anglicy, drodzy Państwo, świat nie widział. W czasie, gdy zmarła królowa Elżbieta II, na kanale pojawiło się trochę filmów traktujących o tym, czego Anglicy dokonali w kategoriach zbrodni, gwałtu, grabieży na terenie całego świata. Te filmy będą się pojawiały kolejno na ekranach u góry, ale pojawią się także na ekranach końcowych. Serdecznie Państwa zachęcam już teraz do obejrzenia ich. Zobaczycie Państwo, jaka była skala brytyjskiej zbrodni na świecie. Dziś nie będziemy mówić ani wymieniać także szczegółowo wszystkich zbrodni Anglików dokonanych na świecie, którzy swoją potęgę zbudowali po prostu na kradzieży i mordach, a na rękach jest taka sama ilość krwi w związku z pomordowanymi ludźmi w różnych rejonach świata, że twierdzenie, że jedynie Hitler jest zbrodniarzem, to zwykłe nadużycie. Zwróćmy się teraz, drodzy Państwo, do jednej szczególnej sytuacji. Andrzej Duda wraz z małżonką jedzie do Wielkiej Brytanii, do Londynu, gdzie będzie uczestniczył w koronacji brytyjskiego króla, który do tej pory nie rozliczył zbrodni swojego narodu. W filmach dotyczących Elżbiety II zadawałem pytanie, dlaczego Wielka Brytania nie ma tyle schludności? Przecież jest to tak wysoka kultura, ale raczej chyba kultura chamów. Do tej pory, drodzy Państwo, Wielka Brytania nie przeprosiła za zbrodnie dokonane na świecie. Kiedy Chamberlain przyjechał do Hitlera przed wybuchem II wojny światowej, aby go odwieźć od podboju Europy, Hitler powiedział do Chamberlaina: to naród złodziei, naród bandytów i naród zbrodniarzy, którzy od tysiącleci grabią inne kraje, będzie mi udzielał rad i odwodził mnie od moich zamiarów podboju, od moich zamiarów imperialistycznych. Andrzej Duda, drodzy Państwo, jedzie wraz z małżonką, aby oddać hołd przywódcy kraju, od którego Polska wycierpiała także w historii niemało, o czym oczywiście na kanale już mówiłem wielokrotnie. Wspomnijmy tylko incydent z czasów II wojny światowej. Polacy zostali sprzedani przez sojuszników, czyli Anglików, Stalinowi. Mimo to Polacy, takie mają wielkie serce, walczyli na terenie Wielkiej Brytanii w obronie wolności tego kraju, licząc na to, że Anglik z drugiej strony za chwilę się zrewanżuje. Polacy zostali wykorzystani zwyczajnie. Moglibyście się, drodzy Państwo, tak zachować, a gdybyście usłyszeli taką historię, która w Waszym kraju byłaby oczywiście opowiadana, czy bylibyście w stanie usprawiedliwić te zbrodnie? Moglibyście sobie jako naród spojrzeć w oczy? Anglik może. Anglik nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Wspomnijmy choćby także zabójstwo generała Sikorskiego. Wspomnijmy polskie złoto ukradzione Polakom. Polskie złoto zdeponowane przed wybuchem II wojny światowej w brytyjskim skarbcu. Nie zostało Polsce nigdy oddane. Dlaczego, drodzy Państwo? Nie zostało oddane dlatego, że Anglik powiedział tak. Utrzymanie polskiego wojska, które walczyło o niepodległość Wielkiej Brytanii, właśnie tyle kosztowało, co polskie złoto zdeponowane w ich
Skarbcu. Był to pierwszy przypadek tego typu w historii, że żołnierze kraju walczącego o niepodległość innego kraju musieli sami zapłacić za własne utrzymanie. W czasach prezydentury Lecha Wałęsy Borys Jelcyn prawdopodobnie był wtedy pijany, ale stwierdził, że przekaże Lechowi Wałęsie, drodzy Państwo, wszystkie tajne archiwa Związku Radzieckiego z okresu II wojny światowej, w których, wywiadu oczywiście, w których są także informacje, jak byli w stanie Polskę wykorzystać, jak byli w stanie Polskę poniżyć, splunąć na Polskę, albo inaczej wytrzeć sobie polską tyłek. Borys Jelcyn chciał te wszystkie archiwa przekazać Lechowi Wałęsie. Dlaczego? Dlatego, że Wielka Brytania odmawia pokazania polskim historykom archiwów wywiadu z czasów II wojny światowej. One są chyba jeszcze kilkadziesiąt lat, chyba do 2050 roku, z tego co pamiętam, będą utajnione, ale ten czas może zostać jeszcze wydłużony, dlatego że liczy się na to, że wymrą ludzie, którzy będą jeszcze o skali tej zbrodni mówić. A żeby czasami nie padło światło mroku na tą białą, wypucowaną, czyściutką, prawda, nację brytyjską, nację najbardziej zbrodniczą. Oczywiście, że do przekazania akt dotyczących II wojny światowej przez Jelcyna Wałęsie nie doszło, dlatego że wywiad brytyjski, drodzy Państwo, tak naciskał na Borysa Jelcyna, prawdopodobnie chodziło o szantaż, że jeśli te archiwa zostaną Polakom oddane, to oni wyciągną albo na Jelcyna, albo na Związek Radziecki jeszcze jakieś informacje, które w oczach świata będą wywoływały reakcje skandalizujące. Brytyjczycy się tego boją, żeby nikt o tym nie mówił, żeby nikt nie chciał nawet po prostu zwrócić na to uwagę, co oni robią. Cały świat ma teraz przyjąć w ogóle hegemonię tego brytyjskiego pajaca, po prostu obrzydliwego, w którym nie ma pokory. Nie ma pokory. Nawet najwięksi zbrodniarze byli zdolni do tego, żeby przeprosić. Zwyczajnie. Tutaj takiej sytuacji nie ma. Andrzej Duda, najbardziej uległy chyba polski prezydent, zamiast wysłać tam jakąś delegację nieznaczącą, tak jak zrobiły to inne kraje, które już powoli wlewają oleju do głowy, które już zdają sobie z tego sprawę. Myślicie, że nie będzie bojkotów w Wielkiej Brytanii z powodu tej ceremonii haniebnej? A Szkoci waleczni, którzy tyle wycierpieli od Anglików, a Irlandczycy, przecież do niedawna jeszcze działała irlandzka armia republikańska. Na pewno są na świecie ludzie, którzy się tej tyranii sprzeciwiają. Ale do tych ludzi nie należy dziwnym trafem nasz prezydent Andrzej Duda, bo nawet Biden tam nie jedzie. Nawet Bidena tam nie będzie. Ale Andrzej Duda, on wszędzie oczywiście, on jeszcze brawo będzie bił. Pojedzie za pieniądze Polaków. Jakiś prezent trzeba dać, no to jest koronacja, no to przecież nie będzie to prezent za 1000 złotych. Wszystko z kieszeni, oczywiście, podatnika. Klękamy przed narodem, który uczynił Polsce naprawdę wiele krzywd. Polacy sobie nawet z tego sprawy nie zdają, bo te krzywdy miały miejsce już od czasów Cromwella, proszę Państwa. To jest kilkaset lat, ale o tym teraz mówić nie będę. Obejrzycie sobie Państwo filmy, które tego dotyczą. Serdecznie Państwu polecam. I teraz, jutro jest dzień. Transmisje będą z całego świata wlewały się po prostu w uszy i oczy ludzi, żeby zapamiętać twarz zbrodniarza, który wyjdzie w jakimś złotym szlafroku na ceremonię nałożenia mu korony na głowę, bo w jego pustym łbie takie się uwiło przekonanie, że on jest władcą świata. Zapędy brytyjskie takie właśnie były. Władać, rządzić całym światem. A mają do tego jeszcze specjalistyczny język manipulantów. I dobrze, że Duda chociaż po angielsku nie mówi. To jest język kupców, dlatego tam tyle słów ma po prostu tak wiele znaczeń, a niektóre wyrazy nawet setki znaczeń. Kapuściński, wybitny Polak,
Witold Kapuściński powiedział kiedyś: obawiajcie się tylko jednego. On znał 11 języków, jeździł po świecie i bardzo interesowała go przede wszystkim wykładnia języka jako narzędzie powstawania takiej programowej, dobrej, czystej, szlachetnej kultury. On stwierdził: obawiajcie się jednego, że język angielski stanie się językiem świata, bo jest to język manipulacji. W polskim języku mamy tak ukonstytuowane słowa, że stosunek do manipulacji słowem z uwagi na zmniejszoną ilość znaczeń tego słowa zostaje zminimalizowany. Eseje Kapuścińskiego oczywiście polecam Państwu, bo to, co powiedział, zdaje się jeszcze na przełomie lat 70., 80. w pełni dzisiaj widzimy. Ja namawiam Państwa, po pierwsze, żeby nie uczyć się języka angielskiego. Absolutnie. Niech się Anglicy uczą. Zbojkotować pogrzeb tego drania Karola III. Zmusić go, wymusić na nim przyznanie się do wszystkich zbrodni, jakie zostały przez Brytyjczyków dokonane na świecie, i przeprosić. Wtedy ewentualnie można jeszcze o czymkolwiek rozmawiać. Nie można było ścigać Hitlera, teraz ścigać Putina, ale Brytyjczyka zostawić po prostu w spokoju. Brytyjczycy, zarówno jak i Amerykanie, oni potrafią prowadzić wojny za plecami, dlatego Putin mówił, że mamy do czynienia z zachodnimi kłamstwami. Oni inaczej prowadzą wojny. On nie potrzebuje czołgu, żeby zrobić to, czego teraz chce dokonać Putin. Oni tak rozdadzą karty za naszymi plecami, że w zasadzie te czołgi nas już przejechały, one nas już rozjechały, a my ich nawet nie zauważyliśmy. To już jest inna zupełnie sfera prowadzenia działań mających na celu bezwzględne i bezwarunkowe podporządkowanie sobie ludzi, sterowanie nimi na wszelkie możliwe sposoby. Dzisiaj, drodzy Państwo, wojny prowadzi się w całkowicie inny sposób. Myślę, że powinniśmy także domagać się od prezydenta Polski wytłumaczenia tego, dlaczego tam pojechał i dlaczego polityka zagraniczna naszego kraju nie próbuje w żadnym razie domagać się bezkompromisowego odtajnienia archiwów brytyjskich. Bo to, że oni otworzą archiwum i pokażą nam jakieś 2 nieznaczące albo 5 nieznaczących teczek, oczywiście przygotowanych specjalnie na pojawienie się delegacji polskich historyków, bo tak też było. Dostaliśmy materiały, które równie dobrze moglibyśmy znaleźć w każdej dobrej historycznej księgarni. Dlaczego na to nie zwracamy uwagi? Przecież ten problem przede wszystkim powinniśmy starać się rozwiązać. My, Polacy, jak mamy po prostu dumnie jako naród głowę do góry podnosić, skoro nie robimy nic, ażeby przypomnieć delikwentom, że nie będziemy klękać ani oddawać honoru, a nawet zerwiemy, drodzy Państwo, wszelkie stosunki dyplomatyczne z narodem, który ma krew na rękach, a chodzi w białych rękawiczkach. Dzień żałoby narodowej, drodzy Państwo, i 6 maja to jest także dzień międzynarodowego skandalu. Dziękuję serdecznie za uwagę, kłaniam się nisko. Król Pustkowia Jerzy Kaśków.